Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Kupując akcesoria rowerowe, często szukamy rzeczy, które będą z jednej strony dobre, no ale z drugiej strony będą niedrogie. No i tutaj często kierujemy się opiniami znajomych, testami w internecie, czasami metodą prób i błędów. No i niestety czasami okazuje się, że to, co kupimy tanio, okazuje się wielkim badziewiem. Niestety ja obserwuję taką rzecz, że jeżeli wejdziemy chociażby na Allegro, posortujemy sobie ofertę według popularności, no to tam królują rzeczy tanie, z czego duża część z nich to są rzeczy po prostu badziewne, nie warte swojej ceny i czasami lepiej dołożyć troszeczkę więcej, kupić coś trochę lepszego, z czego będziemy raz, że się będziemy cieszyć dłużej, dwa, no to ta część nie rozpadnie się, czy to akcesorium nie rozpadnie się po jakimś krótkim czasie użytkowania. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam 5 takich akcesoriów, na którym moim zdaniem nie warto w ogóle oszczędzać, warto wydać trochę więcej, tak żeby jeździło nam się bezpiecznie i wygodnie. I pierwszy element, lampki rowerowe. Ja już w jednym z poprzednich odcinków robiłem taki test zestawów lampek migających do 20 zł, gdzie okazało się, że jeszcze za 20 zł no to idzie kupić taki prościutki zestaw, który zaznaczy naszą obecność na drodze, chociaż też nie było tam żadnego szału w porównaniu z trochę lepszymi lampkami, no to niestety tamte w przedbiegach odpadały, ale przy takim zestawie za 8 czy 10 zł, no tam wtedy okazało się, że od przedniej lampki zaczep urwał mi się, ja nawet nie zdążyłem za bardzo go do roweru założyć, on już się urwał, w ręku mi się odłamał, więc jakość tych zestawów była marna, tam w ogóle okazywało się, że akumulatorki czy baterie, które napędzały te lampki, były droższe niż same lampki. I tutaj ja zastanowiłbym się nad tym, czy warto oszczędzać na własnym bezpieczeństwie. Jeżeli nawet za jakiś lepszy komplet lampek damy 100 zł, ok, on nadal, przynajmniej jeżeli chodzi o przednią lampkę, nie będzie świecił jakoś rewelacyjnie dobrze. Ale mówię chociaż o takim zestawie, który zaznaczy naszą obecność na ulicy podczas jazdy, gdzieś w ruchu miejskim, czy nawet podmiejskim, to warto wydać troszeczkę więcej, kupić raz i mieć te lampki naprawdę na długi czas. Ja tutaj tą Ketaja lampkę mam już naprawdę długo i nic się z nią złego nie dzieje. Myślę, że jeszcze wystarczy mi naprawdę na długo. No te lampki, które były te tanie, one nawet jeżeli działały, no to biorąc je do ręki, ja miałem wrażenie, że one dłużej niż pół roku czy rok mi tutaj nie wytrzymają. Drugi element to kask. Ja już nie będę opowiadał o tym, czy warto jeździć w kasku, o tym też był jeden z poprzednich moich odcinków. W każdym razie też w jednym z odcinków robiłem crash test kasków rowerowych i tam był kask jakiś taniutki, nie pamiętam, chyba 20 kilka złotych kosztował z AliExpressu, który już jak go miałem w dłoniach i zaczynałem go ściskać, on praktycznie pękał, więc można go było gołymi rękami bez żadnego większego wysiłku zniszczyć. No i niestety tego crash testu nie przeszedł i jeżeli już jeździcie w kasku, to warto zwracać uwagę na to, żeby był certyfikowany, żeby właśnie nie kosztował te śmieszne kilkanaście złotych, ponieważ jest to też kwestia naszego bezpieczeństwa i taki kask taniutki, on jeszcze zamiast pomóc, może nam w razie czego niestety dodatkowo zaszkodzić. Ja nie mówię o tym, żeby kupować jakiś super drogi kask, chociaż droższy kask, taki w granicach chociażby 150, 200 czy 250 zł, będzie miał więcej otworów wentylacyjnych, będzie lżejszy, będzie lepiej leżał na głowie. Tutaj na tym naprawdę bym nie oszczędzał, bo kupując niedopasowany kask, jakiś słabo wentylowany kask, jeżeli on nam później będzie przeszkadzał, no to tylko sprawi to, że będzie później leżał na półce i będziemy mieli kask, no ale na półce on swojego zadania nie będzie spełniał. Następny element dla tych, którzy przewożą jakieś bagaże na rowerze, czyli tylny bagażnik. Ja kiedyś skusiłem się na tego typu prościutki bagażnik, kosztował mnie w granicach 60 chyba złotych i powiem Wam tak, do przewożenia lekkich sakw nie miałem z nim większych problemów, ale kiedyś naładowałem je troszeczkę bardziej i tutaj gdzieś śruby, któraś śruba mi tutaj z gwintu wyleciała, tutaj się też druga śruba rozsypała, gdzieś na trasie, musiałem się awaryjnie ratować, gdzieś tu śrubki wykręcać, śrubką od koszyczka od bidonu się ratowałem, jechałem później bez jednego koszyczka i nadal mam ten bagażnik, ale już zastanawiam się nad tym, żeby kupić sobie coś porządniejszego, wydać trochę więcej pieniędzy, bo jeżeli jeździcie tylko po mieście albo na jakichś krótkich trasach, to taki bagażnik, nawet jeżeli gdzieś pęknie, coś im nie wytrzyma,
no, mówi się trudno, można się wtedy zastanowić nad kupnem czegoś lepszego, ale jakoś sobie wrócimy do domu. No, ale jeżeli Wam fatalny bagażnik strzeli gdzieś w środku dłuższego wyjazdu, a już nie daj Boże gdzieś za granicą w jakiejś pustyni, na jakiejś pustyni, no to może być już naprawdę kiepsko i szarą taśmą klejącą, mimo tego, że, czy trytytkami, mimo tego, że uda się go naprawić pewnie tymczasowo, to no, na pewno nie będzie to rozwiązanie, które wystarczy na długo. W każdym razie, jeżeli kupujecie bagażnik, no to zainwestowałbym trochę więcej pieniędzy. Poczytał też w internecie opinie podróżników, którzy jeżdżą z takimi bagażnikami, jakie bagażniki są polecane, jakie nie do końca są polecane. No, warto w to zainwestować. Punkt czwarty, zapięcia do rowerów. Ja już o tym na kanale nieraz mówiłem. Mówiłem o tym, dlaczego zapięcie do roweru nie musi kosztować 10% jego wartości, tylko chodzi o to, żeby kupować dobre zabezpieczenia. Był też cały odcinek o zabezpieczeniach rowerowych, gdzie pokazywałem, jak przecinam taką linkę. Wydawać by się bardzo grubą linkę, a ją bez żadnego trudu przecinałem jakimiś małymi nożycami. Jakbym miał trochę większe, to by to szło już w ogóle mega szybko. W każdym razie na zabezpieczeniu roweru bym nie oszczędzał. Jeżeli gdzieś zostawiacie rower tylko na chwilę, gdzieś pod sklepem, no to jeszcze taka linka spokojnie wystarczy. Złodzieje, myślę, że aż tak szybko rowerów nie kradną, mam nadzieję, żeby tylko podejść, przeciąć pod sklepem gdzieś przypadkiem, spotykając taki rower. Ale jeżeli zostawiacie gdzieś rower na dłużej, w jakimś miejscach też nie do końca oświetlonych, gdzie nie ma takiego super dużego ruchu ludzi, to polecałbym jednak uloka, zapięcie składane, łańcuch, w każdym razie coś porządniejszego. Już nawet warto byłoby wydać te 80-90 zł na jakiegoś prostego uloka, ale takiego, który da Wam gwarancję, że złodziej nie przetnie go w przeciągu kilku sekund. Oczywiście każde zabezpieczenie jest do złamania, czy ono będzie kosztowało 100 zł, czy 500 zł, no ale mimo wszystko z takim droższym zabezpieczeniem złodziej będzie musiał sobie troszeczkę dłużej zabrać się za takie zabezpieczenie, żeby je złamać, a jeżeli już będziecie mieli dwa zabezpieczenia, że na przykład uloka i dodatkowo linkę, żeby jeszcze drugie koło spiąć, no to już w ogóle... Znaczy, na miejscu złodzieja wybrałbym rower, który będzie stał obok i będzie słabo zabezpieczony albo nie będzie zabezpieczony wcale. I ostatni element, klucze rowerowe. Ja już nieraz w internecie, w różnych dyskusjach na forach widziałem, że ktoś miał problem, ponieważ takim tanim kluczem wyrobił sobie główkę w śrubie, nie mógł jej odkręcić, tam trzeba było coś szlifować, piłować, przyklejać. No, w każdym razie kombinacji było sporo, no później się okazywało, że ktoś miał jakieś zwykłe, proste, bardzo tanie, naprawdę ekstremalnie tanie klucze. Ja już się też nieraz przekonałem sam na własnej skórze, że kupowanie najtańszych narzędzi, magicznych, wielkich zestawów za 30 czy 50 zł nie ma większego sensu. Z tego powodu, że te klucze są najczęściej wykonane z bardzo lichego materiału, powiedziałbym prawie, że plasteliny, a kupując jakiś lepszy zestaw, czy to będzie taki podręczny multitool, czy to będą jakieś komplety takich ręcznych kluczy z nasadkami, czy pojedynczych kluczy. W każdym razie, jeżeli kupicie coś lepszego, to te klucze dadzą Wam gwarancję, że nie poniszczycie sobie, prawidłowo używając tych kluczy, nie poniszczycie sobie główek od śruby. Oczywiście jest często tak, że są tanie śruby i śruba się niszczy nie od słabego klucza, tylko dlatego, że jest sama ta śruba słaba. To jest temat w ogóle na osobną historię. Tutaj też kupując jakiekolwiek śruby bym nie oszczędzał. W każdym razie kupując jakieś dobre klucze, one Wam wystarczą na dużo dłużej, będą działać pewniej, odkręcanie nimi będzie o wiele przyjemniejsze niż jakimiś tanimi kluczami. No i też śruby w Waszym rowerze będą bezpieczniejsze. Oczywiście na innych akcesoriach rowerowych też do końca bym nie oszczędzał, chociaż są takie, które można sobie kupić jakieś tanie i one w zupełności będą spełniały swoją funkcję. W każdym razie te 5, które tutaj wymieniłem, to są takie najważniejsze moim zdaniem, które warto kupić dobre. I na pewno w jednym z kolejnych odcinków poruszę również temat części rowerowych. Pokażę Wam 5 części rowerowych, na których również bym nie oszczędzał, ponieważ będą one odpowiadały za nasze bezpieczeństwo i wygodę jazdy. A teraz jeszcze wydajcie znać w komentarzach, może macie swoje jakieś historie, że kupiliście jakieś tanie, takie naprawdę tanie akcesoria rowerowe i nie spełniły one Waszych oczekiwań, były jakimś wielkim rozczarowaniem. Chętnie poznam Wasze historie, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!